Witajcie w 5. odcinku naszej tajskiej przygody. Tym razem zabieramy Was na długi weekend na niesamowite Phi, gdzie czeka nas cała masa atrakcji. Pokażemy Wam, gdzie mieszkaliśmy, co jedliśmy oraz jak wygląda cała wyspa. Do tego zabiorę Was na niesamowite nurkowanie, popłyniemy na Maya Bay, Bamboo Island oraz pieszo wybierzemy się na cudowny Long Beach. Nie zabraknie plażowania, masaży i widoków nie z tej ziemi. Gotowi? No to zacznijmy od początku. Prom na Phi zabukowaliśmy na stronce One2Go Asia i wycieczka w obie strony kosztowała nas 900 batów, czyli około 54 zł za osobę. Podróż rozpoczynamy z Rosada Pier, do którego dojechaliśmy skuterem w około 40 minut. Skuter zostawiamy 100 metrów od wejścia, krótki spacer, lokalizujemy naszego przewoźnika, wsiadamy na łódź i przed nami około 2-godzinny rejs na wspaniałe Phi. Na wstępie opłata po 20 batów za osobę, od razu na molo. Po 15 minutach spacerem przez tętniące życiem Phi docieramy do naszego nowego domu, czyli Phi Chang Grand Resort. Chodzimy. Tym razem zakwaterowanie znaleźliśmy przez Revoluta i za 3 noce w super Phi Chang Grand Resort zapłaciliśmy 550 zł. Dotarliśmy, mamy taki domek, taki jakby bungalow. Nasz numer to 212 i mamy taki pokoik, telewizor, woda, kawusia, a tutaj wchodzimy sobie do łazienki, pięknie czysto, hello, i szafa na rzeczy. O, nawet safe mamy, jakbyśmy mieli coś wartościowego, nie mamy, fajnie? Bardzo ładnie. I tutaj mamy basenik, koń, zobaczmy jaka woda, zgadnijcie, zupa oczywiście. Tak? Zupa? No, bardzo ciepło. No to teraz idziemy spacerkiem na pierwszy lunch na wyspie i wybór trafia na lokalną restaurację Pajit. Wzięliśmy 2 dania na spróbowanie, ryż ze stir-fried kurczakiem i bazylią oraz stir-fried mama noodles z krewetkami. Całość za 160 batów, czyli około 19 zł. A po lunchu czas na szejka owocowego. Łukasz mango, ja truskawka. Tego nie było trzeba. I oto jedna z 2 głównych plaż Phi, Lo Dalum Beach. Turkusowa woda, biały piasek i majestatyczne klify tworzą idealne miejsce do relaksu i odpoczynku od zgiełku ulicy. No i dotarliśmy na plażę. Kajaczki 200 batów za godzinę i tam można sobie na Monkey Beach popłynąć, może skorzystamy potem. Elegancko jest, idziemy rozbić nasz obóz i do wody. Woda jest zupa, cieplejsza niż na Phuket, więc jest naprawdę zero orzeźwienia, powiem Wam. Myślę, że jest 35 stopni jak nic. Za dnia miejscówka ta sprzyja błogiemu wypoczynkowi, a wieczorem ożywa pokazami ognia i imprezą na plaży. So pretty. A tutaj patrzcie, jaki ogromny hotel. A teraz idziemy zobaczyć tą plażę po drugiej stronie. Powiem Wam, że plaża Pongthonsai jest przepiękna, woda jest aż zaskakująco przepiękna, ale łodzie ani śmieją się stąd ruszyć, więc szukamy jakiejś miejscowy, gdzie ich nie ma, ale może być ciężko. No to łyczek i już Wam pokazuję drugą stronę, czyli plażę Tonsai Beach. Puszczamy stopki i idziemy na viewpoint, żeby zobaczyć te 2 zatoki z góry. Kawał drogi przed nami. Workout, czas start. Jedziemy na viewpoint.
No i czas na bardzo ważny punkt wycieczki na Phi, czyli słynne viewpointy. Przygotujcie się na dużo schodów i niezły wycisk. Ale jest gorąco. Wstępniak teraz 50 batów za osobę. Także oto viewpoint pierwszy, gdzie znajdziecie piękny ogród, ikoniczny napis I Love Phi i mały sklepik z zimnymi napojami. Ta plaża, która byliśmy pierwsza dzisiaj i tamta druga. A tam jest to Long Beach, na które postaramy się dotrzeć jutro po moim nurkowaniu. Idziemy tam wyżej, pokazać Wam widok z tego najwyższego punktu. Niestety mamy trochę średni timing, bo jest około 17, pewnie blisko do sunsetu, więc słońce jest już dosyć nisko i nie będzie tych niebieskich kolorów, ale pokażę Wam fotki, jak to wygląda przed 12, bo ponoć jest to najlepsza pora. Tip dla Was, najlepsza pora na odwiedzenie viewpointów to czas między 10 a 14, kiedy słońce jest za plecami i morze wygląda najpiękniej. To są jakieś pomówienia. Pokazują 270, a my już idziemy długo od tych 300. Więc tutaj jest jakiś cheat. Jest zdecydowanie dalej. Kłamią. To nie jest 300 metrów. Jest już 1300. I dalej doszliśmy. No i oto najsłynniejszy viewpoint drugi, z którego rozciąga się najlepszy widok na całą wyspę. Widać stąd miasteczko, obie zatoki, a na miejscu można kupić kawę czy lody. Większość turystów, w tym my, kończy trasę tutaj. Ale jeśli masz ochotę na więcej, możesz iść na viewpoint trzeci, który wygląda tak. Widok i tak jest piękny. Ale jak mówię, ta niebieskość to koniecznie przyjście przed 12. Wstępnik, jak mówiłam, 50 batów za osobę. Są tu 3 viewpointy, ale ten jest chyba taki najlepszy i wszyscy tu przychodzą i chyba już czekają na sunset. A teraz must have na Phi, czyli bucket drink. Zamówiliśmy sobie strawberry mango daiquiri, zobaczymy jak wyjdzie. Dam drineczek, 150 batów za bakieta, próbuję. Zarypisty. Mówiłam, że się wykąpiemy, ale chyba nic z tego, bo cofnęło nam się morze. I do tamtąd nie ma wody. Ale mamy bucket z impreza. Ostatnio jak z moją koleżanką Kasią piliśmy takiego bucketa, to się poskładałyśmy po jednym, więc mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Kończymy bucket i ja już mam bombkę, czyli jest takie samo działanie jak ostatni. Jeden bucket na pół działa, ja już czuję. Jak ruszam szybko głową, to już jest szmer. A kończymy. Był pyszny. No to jeszcze wieczorna kawusia, kolejne daiquiri na dobitkę i pizza. Teraz tajski roti pancake z nutellą i z mango. Bardzo dobre. Dziś na początek dnia wybieram się na 2 nurkowania z Dive Tribe. Koszt takiej wyprawy to 2700 batów plus 600 batów ekstra, ponieważ nurkowania odbędą się na terenie Parku Narodowego. Cała wyprawa potrwa łącznie 5 godzin, a w cenie są 2 zejścia pod wodę, sprzęt oraz lunch na łodzi. No to ruszajmy. Właśnie po pierwszym dive'ie było super. Był rekin, była murenka, była płaszczka, masa ryb, ławice. Godzinę później opuszczamy dive site Koh Bidanok i kierujemy się w stronę kolejnego. W międzyczasie dostajemy lunch, u mnie fried rice z kurczakiem, a kilka minut później docieramy w okolice Maya Bay, do dive site'u o nazwie Malona Cave. Szybko ubieram się z powrotem, zakładam sprzęt i wskakujemy do wody.
nurkowania były po prostu cudowne. Tyle kolorów, tyle podwodnego życia. Temperatura wody 30 stopni. Mam tylko nadzieję, że stary jest na chacie, bo ja bez karty. Nasza hacienda. Jest! Idziemy znaleźć plażę Long Beach, na którą ludzie pływają łodzią, ale my na przekór wszystkim tam pójdziemy. Pogoda jest ukrop maksymalny. Mamy około 2-2,5 km, żeby tam dojść i ruszamy. Jesteśmy 5 minutes in i już żałuję tej decyzji, bo przed nami są same góry. To tamtąd gdzie ta góra. Ja wracam w pław, to się nie uda. Nie, ta góra nie. Amazing. Idziemy dalej. Przynajmniej się trochę wypłaszczyło. Zostali podwózkę. Pan się zatrzymał i nas zabrał taką zarybistą furą. Jedziemy sobie na Long Beach, już nie musimy zapindalać. Nie no, the best. Oj tak, Long Beach na Koh Phi Phi to jedna z najpiękniejszych plaż na wyspie. Biały piasek, krystalicznie czysta woda i niesamowite widoki. Można tu dotrzeć łodzią sportu albo dla żądnych przygód szaleńców takich jak my, pieszo super stromą drogą. To idealne miejsce na relaks, snorkeling i podziwianie zachodów słońca z widokiem na Shark Point. Mimo popularności plaża jest dużo spokojniejsza niż centrum Phi Phi, więc to świetna rajska odskocznia od tutejszego zgiełku. Plaża Long Beach jest przepiękna, kolor wody jest amazing. Jak dla mnie super, najlepsza tutaj plaża na całym Koh Phi Phi, woda jest cudo. Kilka fotek zrobionych, czas do wody. Po pływaniu przyszedł czas na lunch i w tutejszym beach barze dorwaliśmy przepyszne krewetki i rewelacyjne kary z kurczakiem. Wszystko 10 na 10. I tak jak mówiłam, nie idziemy pieszo, bo to jest przesada. Idziemy sobie wyhaczyć longtail boata, tego głośnego, co tutaj wszędzie jeżdżą. Łukasz się dowiedział, że kosztuje 100 za osobę do zachodu i po zachodzie jest 150. Mamy z godzinkę przed zachodem, więc zawijamy manatki i idziemy zobaczyć, czy to prawda i czy za 200 uda nam się dotrzeć do Ton Sai Pier na Phi Phi. Fingers crossed. Lecimy. Jesteśmy. Prywatna łódź. 100 za osobę, 200 i nasz cel Ton Sai Pier tam. My już umyci, pakujemy się i idziemy, w końcu mamy czas, idziemy na masaż. A nasza kociczka będzie pilnowała mieszkania. Prawda? Wzięliśmy sobie oil masaż, 350 baciszczów za osobę. Tu byliśmy? Jest godzina 6, wstaliśmy 5:30, bo jedziemy na Early Bird Tour na Maya Bay, na te wszystkie top spoty tutaj na Phi Phi. Tak ruszamy. Tego dnia wybraliśmy się na Early Bird Phi Phi Island Tour, który zarezerwowaliśmy przez Viator za około $59 za osobę. Startowaliśmy o 6:30 rano, a na wyspę wróciliśmy w okolicach godziny 15. Zaczęliśmy od krótkiej wizyty w Pile Lagoon, a wypływając stamtąd mieliśmy okazję podziwiać magiczny wschód słońca. Następnie ruszyliśmy prosto na słynną Maya Bay, żeby zdążyć na samo otwarcie i jako pierwsi tego dnia postawić stopy na tej rajskiej plaży. Potem snorkeling z baby sharkami, szybka wizyta na małpiej plaży, a później prawdziwa perełka – Bamboo Island. Tam zjedliśmy lunch i pluskaliśmy się bez końca w turkusowej wodzie, która szczerze mówiąc jest chyba najpiękniejszą, jaką widzieliśmy w całej Tajlandii. No dobra, ex aequo Similan Islands. Dalej kolejny snorkeling, tym razem obok Lana Bay, a na deser powolny rejs wzdłuż Nui Beach. Widoki
obłędne. Całość w świetnej atmosferze, a nasz przewodnik? Totalny hit. Tak, to ten gość przebrany za Batmana. Trip sztos, więc koniecznie przeżyjcie to z nami. Naszym pierwszym przystankiem była Pile Lagoon, otoczona wysokimi wapiennymi klifami i wypełniona wodą tak turkusową, że aż trudno uwierzyć, że to rzeczywistość. Wpływamy tu prosto z otwartego morza i miejsce wygląda jak z bajki. Co więcej, o tak wczesnej porze jest niemal puste. Dla porównania tak zwykle prezentuje się to miejsce podczas popołudniowych wycieczek. Otwierają dla nas most, więc będziemy pierwsi na Maya Bay. Ale nie jesteśmy sami. No i czas na znaną wszystkim Maya Bay. Według wielu jedną z najpiękniejszych plaż na świecie, rozsławioną przez kultową scenę z Leonardo DiCaprio w filmie The Beach. Dobrałam go na Maya Bay. Podoba Ci się? Biały, miękki piasek, turkusowa woda i otaczające ją wapienne klify tworzą widok jak z pocztówki. Dotarliśmy tu o wczesnej porze, zanim pojawiły się tłumy, dzięki czemu mogliśmy w pełni poczuć magiczny klimat tego miejsca. Warto pamiętać, jeśli chcecie zobaczyć Maya Bay w pełnym słońcu i intensywnie błękitnych barwach, to najlepiej przypłynąć tu po 10 rano, gdy słońce jest już wysoko nad zatoką. Rano możecie cieszyć się nie do końca nasłonecznioną zatoką, ale w zamian za to unikniecie takich oto tłumów. Wybór należy do Was. Jesteśmy na porannym turze, jest mało ludzi, jeszcze nie ma tego słońca, które wpada tutaj do wody. Pokażę Wam, jak wyglądają fotki ze słońcem, ale jest przepięknie, woda aż błyszczy. Nie zrobił mi zdjęcia w ogóle, tylko mi takie brzydkie porobił, może Wam pokażę parę. Po wypłynięciu z Maya Bay dotarliśmy na spot snorklingowy, gdzie pół godzinki popływaliśmy w otoczeniu przesłodkich baby sharków. Mamy baby sharki. Łukasz widział swojego pierwszego rekina. 3. Najmniejszy na świecie. 3 były. Ale pierwszy raz. Nie? I malutkie były. Jest wielkie, malutkie były. Jak Słodziaki były, no. Co? Następnie wpływamy na szybki spot otoczony tymi oto rozrabiakami. Pływamy na Bamboo Island. Mamy nasze lunchboxy. Już po lunchu idziemy na plażę. Powiem Wam, że widziałam wiele niebieskich wód, ale ta na Bamboo Island to jest po prostu przesada. Myślę, że w mojej takiej topce niebieskich plaż, bo patrzcie na to. Łowica, zobaczcie. Zresztą spójrzcie sami na te kadry, bo chyba mówią same za siebie. Paradise, polecamy. Położyłam się dosłownie na 3 minuty. Patelnia jest taka, że zaraz po prostu nie wytrzymam. Jest grubo, tylko w wodzie. Filtr już nałożyłam, ale czuję, że się tak zjaramy dzisiaj, że masakra. Ale warto, bo jest pięknie. Lojena, idziemy na 40 minut snorka. Zobaczmy, co tutaj może się kryje. Głowa mnie strasznie boli od słońca, ale dla Nemo zeszłam jeszcze. Widzicie słodziaka? Alicja przesadziła i chyba sobie zrobiła udar. Ta miejscowa rozwala system, po prostu palawan vibes. Coś pięknego. Jesteś zadowolona? Spójrzcie.
jest taki śliczny. Dzisiaj nasz ostatni wieczór na Koh Phi, więc robimy sobie znowu treat yourself i idziemy na masaż w inne miejsce, a potem pewnie jeszcze skoczymy wieczorkiem na plażę i przejść się przez miasto. Nasza przyjaciółka oczywiście jest na balkonie. Jest dzisiaj bardzo zmęczona, bo nic nie robiła cały dzień. Gotowy? Testujemy nowy rodzaj, ja jeszcze takiego nie miałam. Aloe vera, więc będzie zimno. I było tak przyjemnie, nie? Lepszy niż wczoraj. Było trochę więcej siły, ale dalej był przyjemny i relaksujący, także... Coconut ice cream. Ostatni poranek na Koh Phi. Jemy śniadanko. Po drodze jeszcze przyjaciółka. Dziękuję za Waszą obecność do końca oraz za wszystkie nowe lajki, komentarze i subskrypcje. Mamy? Do zobaczenia wkrótce.